Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Wszystkie informacje zawarte w filmie oparte są o pomiary wykonane na hamowni mojego prywatnego motocykla. Każdy inny egzemplarz może zachowywać się inaczej. Zalety i wady tuningu zależeć będą od prawidłowej regulacji przebiegu i stanu motocykla. Wnioski zawarte w materiale są moją subiektywną opinią. Dzień dobry. Czy w starym BMW można zrobić niedrogi tuning? Cheap tuning? Niedrogi, bo chcąc uzyskać korzyści, nie podnosimy stopnia sprężania, nie montujemy kutych tłoków i wzmocnionych korbowodów. Nie robimy także portingu głowicy i nie zmieniamy wałka rozrządu, więc czy można zrobić to dużo taniej, mniejszym nakładem pracy, po prostu jednym chipem? Pytam, czy można, bo nie mamy tu także turbiny, więc samo proste podkręcenie dawki paliwa i ciśnienia do ładowania też nie wchodzi w grę. I jakby się wydawało, można. John Gemi wymyślił coś takiego. Za jakieś 80 € kupujemy ten procesor i montujemy wewnątrz tego. Bo wewnątrz jedynego prostego komputera w tym motocyklu siedzi właśnie taki procesor. Ten motocykl ma już 200 000 kilometrów przebiegu. Wtryskiwacze od młodszego 1200 GS, Y-Pipe i oryginalny tłumik. Napisałem o tym do Johna, o tym, że dużo podróżuję, że jeśli taki chip może w jakiś sposób poprawić mi komfort jazdy, na przykład podnieść moment obrotowy albo obniżyć spalanie, to niech mi taki wyśle. Niech zaproponuje jakiś, bo chyba było i jest ich kilka. Zaproponował mi chip Stage 15 KF1, który miał gwarantować 15% więcej płynnej mocy i 17% więcej momentu obrotowego. I jak przeczytałem, ekstremalne przyspieszenie. To duże zmiany na lepsze, o które w wolno ssącym silniku walczy się inwestując duże pieniądze. A co się stało tak w istocie z moim leciwym GS 1150? W filmie zobaczycie wyniki pomiaru na hamowni tego mojego starego motocykla przed i po zamontowaniu chipa od Johna Gemi. Zobaczycie, jak dostać się do komputera pod zbiornikiem i jak go otworzyć i zamontować chip. To jest chip, który już zdążyłem wymontować. Celem nie jest reklama czy krytyka tego wynalazku. Wiele osób chwali sobie zmiany po zamontowaniu tego chipa, ale nikt nie pokazał chyba wymiernych dowodów na to. Tak więc sprawdzam. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Ale zanim o tym wszystkim, najpierw poproszę Was o łapkę, zanim zapomnicie. Wiem, że zapominacie, filmy mają tysiące wyświetleń, chętnie z nich korzystacie, a łapek co? Tylko 100? Szybkie kliknięcie to szybka zapłata za naszą pracę i gwarancja posiadania merytorycznych tutoriali w Waszym telefonie. W filmie zobaczycie, jak wymienić chip i zmodyfikować sterownik. Porównamy osiągi motocykla na hamowni przed i po modyfikacji. Modyfikacja dotyczyć będzie motocykla z przebiegiem 200 000 kilometrów.
Motocykl to BMW Adventure, tak? 1150 GS z 2003 roku w wersji Adventure. Przy okazji dowiemy się, ile koni drzemie w takim leciwym motocyklu. Wcześniej zamontowano w nim Y-Pipe i wtryskiwacze od nowszego modelu 1200, a pomiarów dokonaliśmy na hamowni w znanym wszystkim motocyklistom warsztacie Wiśnia Motors. Sobie teraz tutaj mierzy. Ze wszystkimi wynikami pomiarów zapoznamy się później. Po pierwszym hamowaniu moje BMW wróciło do warsztatu na modyfikację sterownika. Taka modyfikacja nie jest skomplikowana, wymaga jedynie trochę cierpliwości i demontażu zbiornika. Demontujemy zbiornik, bo komputer o dźwięcznej nazwie Motronic jest pod nim ukryty. Zobaczycie wszystko krok po kroku. To jest jedyne elektryczne połączenie. Cały zbiornik jest przykręcony tylko jedną śrubą. Wykręcając ją, pamiętajcie, że na drugim końcu jest nakrętka. Przewody paliwowe i 3 złącza. 3 złącza są cechą charakterystyczną dla wersji Adventure. A to dlatego, że 30-litrowy zbiornik posiada dodatkowy wężyk wyrównujący poziom w lewej i prawej komorze. To jest komputer, którego poszukiwaliśmy. Zanim go odepniemy, odłączymy akumulator. To jest gniazdo łączące komputer z motocyklem. Najpierw klema z minusem. Wszystkie dodatkowe przewody, które widzicie, to modyfikacje i zasilania dodatkowych urządzeń, w które motocykl nie był fabrycznie wyposażony. Przed wyjęciem wtyczki powinniśmy odkręcić 4 śruby mocujące komputer. W innym wypadku trudno będzie rozpiąć charakterystyczny wtyk. Cały sterownik umocowany jest do elastycznych płaskowników tymi 4 śrubami.
przypadku, gdy nie mamy pewności, czy orientacja względem siebie rozbieranych elementów ma znaczenie, warto je oznaczyć, tak aby wróciły dokładnie w to samo miejsce. Musimy dostać się do wnętrza komputera. Zanim będziemy mogli otworzyć obudowę, odkręcamy 4 śruby Torx. Klucz powinien mieć otwór. Sterownik, który rozkręcamy, to Motronic 2.4. Sterowniki ewoluowały. 2.4 należy do silnika z tak zwanym podwójnym zapłonem, czyli 4 świecami. Ma to istotne znaczenie przy zamawianiu zmodyfikowanego chipa. Tutaj wystarczy poinformować Johna, że motocykl ma po 2 świece na cylinder. Samo odkręcenie 4 śrub nie umożliwi nam od razu otwarcia obudowy komputera. Obudowy są sklejone ze sobą za pomocą elastycznego szczeliwa. Cierpliwie podważając, możemy w końcu doprowadzić do rozklejenia obudowy. My zdecydowaliśmy o nacięciu połączenia nożykiem i połączeniu później obydwu połówek nowym szczeliwem, tak aby mieć 100% pewność szczelności. To newralgiczne miejsce i jakakolwiek wilgoć wewnątrz może mieć katastrofalne skutki dla elektroniki, co w efekcie końcowym doprowadzić może do unieruchomienia motocykla. Tutaj znajduje się nasz chip.
Mózg motocykla. Element układanki decydujący o parametrach pracy silnika. Zamówioną przesyłkę ze stuningowanym chipem dostaliśmy z Grecji, nie z Niemiec, jak można przeczytać w internecie. Chip zabezpieczony był w plastikowej obudowie. To jest ten element. A strzałka wskazuje kierunek montażu. Nie dostaliśmy instrukcji. Informacje znaleźliśmy w internecie. Do rozpięcia obudowy zabezpieczającej procesor można użyć małego wkrętaka. Wprowadzamy go w podłużny otwór i odchylamy na zewnątrz procesora. Na oryginalnym sterowniku robimy identyczną strzałkę jak na sterowniku od Johna Gemi. To na wypadek powrotu do oryginału. Teraz wystarczy go podważyć jakimś miękkim narzędziem. W internecie znaleźliśmy informację, że nowy chip ma nie tylko dobrze zmodyfikowaną mapę lub wiele map, bo sterownik ma wiele map, ale jest również szybszy. Od czasu zaprojektowania starego 1150GS minęło wiele lat. W elektronice to wieki. Montaż nowego procesora polega na umiejętnym umieszczeniu wszystkich nóżek w tych otworach. Należy zwrócić uwagę na strzałkę. Powinna wskazywać najbliższą krawędź obudowy. To jest procesor, który nie wykonuje milionów cykli i obliczeń w ułamku sekundy. Nie wymaga chłodzenia. Naklejka nie powinna w niczym przeszkadzać. Pozostaje zamontować obudowę, która zabezpiecza procesor przed wysunięciem.
Te dwa małe ząbki powinny znaleźć się na swoim miejscu. Tak zabezpieczony procesor jest przygotowany do pracy. Ponieważ zdecydowaliśmy się na wymianę szczeliwa, musimy je teraz usunąć. Stare zachowało doskonale swoją elastyczność, co może skłaniać do ponownego użycia. Jeśli się na to zdecydujemy, warto pamiętać, że nie będzie przyklejone po obydwu stronach obudowy, jak chciał producent. Do połączenia można użyć np. silikonu technicznego, który zagwarantuje prawidłową szczelność. My użyliśmy masy uszczelniającej Siltec. Obudowę skręcamy z wyczuciem, ale stanowczo. Nie znajdziemy instrukcji wskazującej moment obrotowy, jaki powinniśmy użyć. Producent nie przewidział, że będziemy tu zaglądać. Nasz stary procesor zabezpieczamy w podobny sposób, na wypadek, gdybyśmy chcieli do niego wrócić.
Nasz sterownik wrócił już na swoje miejsce. Zbiornik i kanapa również. Pozostaje uruchomić silnik i pojechać na hamownię. Zanim to zrobimy, należy najpierw wykonać procedurę, którą zaplanował producent. Wykonujemy ją za każdym razem, gdy akumulator był odpięty na trochę dłużej. Włączamy zapłon i kilkukrotnie, 2-3 razy przekręcamy manetkę gazu do oporu i wyłączamy zapłon. Procedura pozwala sterownikowi poznać położenie przepustnicy w maksymalnych wychyleniach. Jeśli jej nie wykonamy, silnik też będzie pracował, ale powrót do właściwych parametrów zajmie mu więcej czasu. Silnik teraz pracuje bardzo spokojnie, równo i płynnie wkręca się na wysokie obroty. Czas sprawdzić, czy za tym wszystkim stoją mierzalne fakty. Najbardziej obiektywny powinien być pomiar na hamowni. Po około 12 dniach od ostatniej wizyty u Magdy Wiśnia Motors wróciłem w to samo miejsce, aby sprawdzić, czy sterownik Johna Gemi pomoże mi sprawniej pokonywać kilometry na kolejnej wyprawie, tym razem do Iranu. Wiśnia Motors to nieprzypadkowy warsztat. Warsztat stworzony przez człowieka o wielkiej pasji do motocykli. Miejsce cieszące się ogromnym zaufaniem motocyklistów. Kto raz tu był, zawsze wraca. Ja również poczułem się tu jak oczekiwany gość. Mój stary GS został potraktowany jak najnowszy model BMW. A pomiarów dokonała znów Magda. Pamiętacie? Pierwsza kobieta za kierownicą mojego motocykla. Więc mamy gwarancję powtarzalności. Jechała przez Afrykę. I teraz tak. I padło jej coś. Nie jej, koledze właśnie w jakimś tam... Przez zwiążkę tam, zaczep. Głośno pompkę. Dobra, Marta już tam będzie. Dobrze będzie. Powietrza jest dosyć. Wygląda dosyć. Nie, powietrze jest takie... Ciemniejsze. To jest, ma więcej mocy, mniejszy moment. Mniejszy moment, okej. Ale szedł dłużej, to dlatego... Zobaczmy, co uzyskaliśmy. Zobaczmy to sobie na wykresie. Po prawej stronie mamy moc silnika, a po lewej moment obrotowy, w dole skali prędkość obrotowa silnika.
17 kwietnia pojechałem po raz pierwszy na hamownię, aby sprawdzić, ile mocy może mieć jeszcze silnik w motocyklu, który przekroczył już 200 000 kilometrów przebiegu. Rzecz jasna, pojechałem z oryginalnym sterownikiem. Troszkę ponad tydzień później pojechałem ponownie na tą samą hamownię, ale już ze sterownikiem od Johna Gemi. W oryginale uzyskaliśmy 79 koni mechanicznych versus 82 konie od Johna Gemi, ale jednak troszkę później. 100 oryginalnych newtonometrów versus 97 newtonometrów od Johna Gemi, również troszkę później. Jak to wygląda na wykresie? 79 koni na oryginalnym sterowniku to jest ta linia, przyrost dosyć liniowy, aż do momentu około 6200 obrotów, gdzie uzyskujemy maksymalną moc. Chwilę później następuje delikatny spadek, wypłaszczenie aż do odcięcia zapłonu, które jest troszeczkę poniżej 7500. To jest jakieś 7300-7400 obrotów. Tutaj kończy się jazda. Zobaczmy, jak to wygląda na sterowniku od Johna. Przyrost mocy jest również liniowy, bardzo podobny do tego w oryginale, ale jednak cały czas mniejszy. Korzyść uzyskujemy dopiero na wysokości 5500 obrotów. Tutaj silnik zaczyna oddawać troszkę więcej mocy, oddaje ją dużo dłużej, nie następuje praktycznie żaden spadek, aż do momentu 8000 obrotów. No, wniosek z tego taki, że odcięcie zapłonu zostało przesunięte do 8000 obrotów. Moment obrotowy w oryginale 100 Nm. To jest wiadomo, że chcielibyśmy mieć ten moment zawsze jak największy i jak najszybciej. Ta jasna niebieska linia to jest moment obrotowy, jaki oddaje silnik na oryginalnym sterowniku. Dosyć szybki przyrost, później utrzymuje się on w miarę stale, po czym 4500 obrotów, przyrost do maksymalnego, do tych 100 Nm i łagodny spadek aż do odcięcia zapłonu troszkę poniżej 7500 obrotów. Moment obrotowy na sterowniku od Johna Gemi 97 Nm. Początkowo rośnie bardzo podobnie, tak jak oryginał. Chwilę później zaczyna być już jednak tego momentu troszkę mniej. Tu mamy 85 Nm, tutaj mamy 90 kilka, 93, 92. Około 5-7 Nm mniej, troszkę powyżej 3000 obrotów. Potem oddawany jest stale, następuje przyrost, delikatne wahanie, to jest bardzo podobne do oryginału. Korzyść uzyskujemy dopiero powyżej 5500 obrotów. Moment obrotowy jest utrzymany trochę dłużej, dostajemy go później, ale na wyższych obrotach i dłużej jest oddawany. Dużo dłużej, aż do momentu, kiedy silnik osiągnie 8000 obrotów. No to oczywiście na skutek przesunięcia, odcięcia zapłonu. Jeśli przyjrzeć się temu wykresowi, wszystkie korzyści, które uzyskujemy na nowym sterowniku, zaczynają się gdzieś na wysokości 5500 obrotów. Dostajemy więcej mocy, dłużej ją dostajemy, czyli jeśli chcemy jeździć z dużymi prędkościami obrotowymi silnika i szybko, no, motocykl będzie taki pseudosportowy. Natomiast moment obrotowy będzie
cały czas niższy. Nie ma takiego miejsca na wykresie, kiedy on jest większy od oryginału. Natomiast jest on dłużej oddawany. Tak samo jak moc silnika. Z subiektywnych wrażeń, takiej oceny, zanim cokolwiek zmierzyłem i podtrzymuję do teraz, jest fakt, że motocykl płynniej pracuje i szybciej wkręca się na obroty. Generalnie mówiąc, daje większą przyjemność z jazdy. Zdążyłem już przejechać 17 000 kilometrów z chipem od Johna i była w tym m.in. wyprawa do Iranu. Tak więc chip zawiózł mnie tam i z powrotem i się nie zepsuł. Ale czy motocykl pali mniej? Jeśli już, to nieznacznie, a w dalekiej podróży i jeździe z dużymi szybkościami nie zaobserwowałem istotnej zmiany. Więc mamy tutaj wyniki pomiarów, fakty na papierze kontra odczucia. Pomiary nie są zbyt korzystne dla takiego tuningu. Przesunięty moment odcięcia zapłonu o kilkaset obrotów wyżej jest lekko ryzykowny i zupełnie zbędny w turystyce, do jakiej zbudowano ten motocykl. Sumarycznie jednak mniejszy moment obrotowy zamieniony na kilka koni dodatkowej mocy też jest dyskusyjny. Ale jak wspominałem, i na to nie ma żadnych pomiarów. Motocyklem przyjemniej się jeździ. Ale czy o to chodziło? Cześć! Wszystkie informacje zawarte w filmie oparte są o pomiary wykonane na hamowni mojego prywatnego motocykla. Każdy inny egzemplarz może zachowywać się inaczej. Zalety i wady tuningu zależeć będą od prawidłowej regulacji przebiegu i stanu motocykla. Wnioski zawarte w materiale są moją subiektywną opinią.